Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić, to nie będzie smalczyk, to będzie raczej taki jakby boczuś, taki zesmażony. On ma tu troszkę tłuszczu, jest, także będzie taki boczyk w tłuszczyku. I do tego boczku, bo nie chcę właśnie, żeby był sam tłuszcz, dodam jeszcze 40 deko łopatki. Tutaj jest 10 kg takiego boczku, ale naprawdę takiego dość ładnego. Tu taki przerośnięty i taki właśnie jest bardzo dobry. Także co pierw zaczynam robić? Pierw co zrobię, to pokroję. Pani w sklepie mnie się pytała, czy zmielić na maszynce. Ja mówię, że nie, w żadnym wypadku nie, dlatego że ja nie chcę. Ja chcę mieć kawałeczki takiego mięska w takim tłuszczu, o coś takiego. Także to nie będzie typowo smalec. Także ja zabieram się za krojenie. Jak pokroję, to Wam pokażę. Na jakie kostki. I już do Was wracam. Odkroiłam takie jak najtłustsze te kawałki właśnie z tego zboczku. Gdyby Wasza łopatka też miała taki tłuszcz, to odkrajamy i ten tłuszcz to kroimy naprawdę w taką malutką kosteczkę. Dlatego, że on będzie nam się wytapiał jako pierwszy. Także w taką malutką kosteczkę ja już tutaj mam, to jest, ja mam garnek wysoki, tylko że to jest garnek z tych ciężkich garnków i z grubym dnem. I dlaczego wziąłam wysoki? Bo wiecie, że ja nie lubię za bardzo sprzątać, a wiadomo, że to będzie troszkę pryskać, chociaż ma temperaturę pokojową, bo ja, tak jak mówiłam, zazwyczaj właśnie mięso w temperaturze pokojowej mniej pryska. Także podpalam tutaj gaz. No. O. I na malutkim gazie pierw rozgrzejemy tylko garnek, później skręcamy na najmniejszy gaz i zaczynamy smażyć właśnie, wyduszać ten tłuszcz z tych malutkich kawałków. Także jak pokroję, będę wrzucać, to do Was wrócę. No, pokroiłam w te malutkie malutką kosteczkę. O. I tu będziemy smażyć, wytapiać, ale tak jak mówię, na malutkim gazie, nie spieszmy się. Ten boczek z mięskiem i łopatkę będziemy kroić na większe kostki. Tu są naprawdę takie większe takie kostki. Bo miejmy na uwadze, że to mięsko też się skurczy podczas smażenia, a ja bym chciała takie mieć większe. Więc tutaj smażę, a kostki będę, a boczek i łopatkę będę ciąć na większą kostkę. No, wracam do Was z powrotem. Widzicie, jak już się tłuszczyk taki wytopił i mówię, na malutkim ogniu, to teraz wrzucam do tego pokrojony w tą dużą kostkę boczek, bo on jest drugi później jako najtłustszy. I też na malutkim ogniu, ale ja wrzucę połowę. O, i zaraz jak się troszkę zesmaży, wrzucę drugą połowę za jakieś 2-3 minuty, żeby po prostu ten tłuszcz mi się całkiem nie wychłodził i to, żeby mi się nie zaczęło gotować, a nie piec. Więc za 2-3 minuty wrzucę następną turę boczku na malutkim ogniu. No, tłuszcz jest znów na tyle gorący, że się to nie gotuje, tylko pieczę pomalutku, że wrzucę drugą porcję tego boczku. I została nam tylko łopatka, to mięsko, które jest najbardziej chude. I to poczekamy jeszcze chwilkę. Pokażę Wam, jaki moment musi mieć, jaki kolor powinien mieć boczek, żebyśmy wrzucili jeszcze na tę łopatkę. Nie dajemy na razie żadnych przypraw. I na malutkim ogniu zostawiamy i co jakiś czas po prostu trzeba przemieszać. Nie przykrywamy przykrywką. Po 15 minutach, jak boczek też już zaczął mi się smażyć, a nie gotować, wrzucam ostatnio ten kawałek tej łopatki. Teraz niestety trzeba być bardzo cierpliwym i mieszamy
mieszamy i smażymy na bardzo malutkim ogniu do miękkości mięska. Także widzę się z Wami, no przynajmniej tak myślę, za 40 minut. I tak jak mówiłam, żadnych przypraw na razie nic nie dodajemy. Mały ogień, pokrywki nie nakrywamy i dusimy. Na razie troszkę pokręcę Wam z ręki, bo chciałam Wam pokazać, jak mięsko z tymi skwarkami, z tym boczkiem wygląda. Chyba widać. Mówię Wam, to jest pyszne. To będzie właśnie do prażuchów, a to co zostanie można normalnie na chlebek. Na chlebek. Można to wykorzystać do kopytek, można to wykorzystać i do pierogów, i do klusek śląskich. Naprawdę do bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale mi to bardzo przypomina, moja babcia robiła coś takiego jak świeżynkę. To były takie świeże mięso, właśnie takie duszone we własnym tłuszczu. To były wszystkie skrawki właśnie tłuszczu i do tego właśnie były skrawki różnego rodzaju mięsa. I ja właśnie robię coś takiego i to jest naprawdę pyszne. No, już do Was wracam. To w międzyczasie po około 40 minutach ja sprawdziłam i okazało się, że łopatka już była w sam raz, a boczuś jednak jeszcze troszkę potrzebował. Więc co ja zrobiłam? Dolałam troszeczkę, ale naprawdę troszeczkę, 1/4 szklanki gotującej się wody i przykryłam pokrywką. Na 15-20 minut przykryłam i wtedy boczuś mi ładnie doszedł, odkryłam pokrywkę i poczekałam tej całej wodzie, żeby wyparowała i jak to się nazywa, i żeby mięsko dalej się smażyło. One się smaży, bo tutaj wody nie ma, tak jakby tylko w swoim tłuszczu. One się smaży, tak dusi tylko w swoim tłuszczu. Ja coś takiego nauczyłam się od babci. Pamiętam, że jak bili świniaka właśnie, było świniobicie, to tak się robiło tak zwaną świeżynkę. Właśnie skrawki tłuszczu, skrawki jakiegoś mięsa, właśnie pierw się wytapiało tłuszcz, a później się wrzucało na ten tłuszcz właśnie skrawki mięsa i one miały się właśnie w tym tłuszczu tak jakby dusić, ale bez wody. A że no niestety tutaj widocznie miałam boczek od innej świnki i łopatkę od innej, no i boczek potrzebował troszeczkę dłużej. Ale to nic nie szkodzi, wyszło fajnie. Ja dopiero teraz będę to wszystko doprawiać. Nie wiem jak u Was, a ja nie będę dawać tutaj cebuli ani czosnku, dlatego że jak dam cebulę, to wiem, że to mi długo nie postoi, bo cebula zaraz zacznie się po prostu, szybciej się po prostu zepsuje. Także ja dam na pewno sól i dam troszeczkę papryki. Papryki dam troszeczkę, pikantnej papryki. O, taka, czubatą pół łyżeczkę. I to zamieszam. I na razie ja tutaj dawać nic nie będę, bo po prostu to będę używać do różnych innych przepisów. Można to dodać, tak jak mówiłam, ja to będę z prażuchami, ale może to też być kluski śląskie, kopytka, pajda chleba, jak to wystydniej do lodówki dacie. Naprawdę do różnych, nawet tak właśnie sobie maczać chlebek i też jest naprawdę dobre. Także ja Wam już pokazuję, jak to wygląda z bliska. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Pyszne, pyszniutkie mięsko. Jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także nawet nie mogę mięska wziąć, bo patrzcie, już się rozpada. Widać to? Widać chyba. Mięciutkie takie mięsko. Pyszne.
Także do zobaczenia. Pa, pa.